To jedna z najkrótszych, ale i najbardziej intensywnych tras w Pieninach. Zaczynamy u stóp Dunajca, w Sromowcach Niżnych, gdzie kończy się droga, a zaczyna historia. Wchodzimy przez chłodny wąwóz, mijamy starą przełęcz zwaną Chwała Bogu, zdobywamy 3 korony, najwyższy szczyt Pienin właściwych, z widokiem na Tatry, Gorce i przełom rzeki. Ale to nie koniec. Zamiast wracać, skręcamy w mniej uczęszczoną ścieżkę. Czeka nas wizyta na Górze Zamkowej. Miejscu, gdzie nie chodzi już tylko o widok, ale o opowieść. Bo w tych skałach kryje się coś więcej niż krajobraz. To nie będzie długa wyprawa, ale jest w niej wszystko. Góry, legenda i cisza. Zaczynamy. Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Jak widzieliście, dojechaliśmy do Sromowiec Niżnych w poszukiwaniu kampingu tutaj. Są 2 kampingi, jakieś 2 km od nas, natomiast my postanowiliśmy skorzystać z miejsca grzecznościowego. Podkreślam grzecznościowego, żeby wszyscy zrozumieli, co to jest miejsce grzecznościowe. I stoimy za 10 zł, a nie za 70, tak jak jest obok na kampingu. Stoimy nad samym brzegiem Dunajca, to jest port Dunajec. Słuchaj, startujemy. 14 km w sumie przed nami. Z tego 4 to jest samo dojście do szlaku, ale nie będziemy samochodu przestawiać. Tutaj mijamy właśnie pierwszy camping. Jak widzicie, jest wszystko w zwartej zabudowie. Kawałek łąki, też jest rzeczka zaraz. Tutaj z tego miejsca Słowacy wypływają na spływy kajakowe Dunajcem. Kochani, mijamy drugie pole kampingowe. Jak widzicie, to jest taka działka 50 metrów szeroka, może nie ma nawet, i dosyć długa. Po 2,5 km docieramy na szlak. Szlak się zaczyna zaraz za rondem w Sromowcach Niżnych. No, widok jest przepiękny. Cały czas korony widać. Przy wejściu na szlak też jest parking. Można sobie też tutaj zatrzymać się. Mijamy pawilon Parku Narodowego przy Sromowcach Niżnych, skręcamy w prawo. Tu jest zaraz informacja. 3 korony, godzina 55. Tak jest. Piękny widoczek. Piękny widoczek. Lecimy. Idziemy. No i przy schronisku PTTK wbijamy na szlak na lewo. Jesteśmy w wąwozie szopczańskim i w świetle informacji, legend, w zasadzie są to informacje, ale nie potwierdzone żadnymi dokumentami historycznymi, podczas potopu górale uratowali w tym wąwozie szopczańskim króla Jana Kazimierza i kawałek dalej stąd podobno tam była na niego zasadzka zorganizowana przez Szwedów. Ale ile jest prawdy w tym, nie wiadomo, ponieważ na ten temat nie ma żadnych dokumentów, jest to tylko opowieść ust do ust przekazywana. Czyli trochę jak legenda. Trochę jak legenda. Dziś wąwóz szopczański wydaje się tylko spokojnym fragmentem szlaku. Tak naprawdę idziemy dnem dawnego oceanu. Te pionowe ściany to wapienie, które powstały ponad 100 milionów lat temu, na głębokości kilku kilometrów, w ciepłych morzach Kredy. Składają się z resztek morskich organizmów, głównie krynoidów, prastarych lilii morskich. Przez miliony lat opadały na dno morza, twardniały, aż w końcu wypiętrzyły się, gdy płyty tektoniczne zaczęły napierać na siebie. Potok, który tędy płynął, przez miliony lat wyciął skałę. Tak powstał ten wąski kanion. Dziś możesz iść jego dnem i dotykać skał, które pamiętają czasy dinozaurów. W Pieninach takie głębokie wąwozy to efekt złożonej budowy geologicznej zwanej fliszem pienińskim, czyli przemieszanych warstw skał o różnej twardości. Kochani, szlak jest piękny. Początek jego tym wąwozem cudowny. Przyszliśmy wąwóz, wchodzimy teraz do lasu. No i za chwilę zacznie się już te osobne takie niby podejście.
I dotarliśmy do przełęczy jakiejś. Jesteśmy na przełęczy, chwała Bogu, inaczej przełęcz Szopka. Chwała Bogu to jest nazwa potoczna, nazwa, która wywodzi się z XIX wieku. Wszyscy turyści, którzy docierali tutaj, łapali oddech i mówili chwała Bogu, że już są na górze. Jeszcze tam trochę podejścia będzie. Natomiast jest to miejsce, w którym krzyżują się wszystkie szlaki, które prowadzą na Trzy Korony. A my idziemy tam po same. Tu złapiemy chwilę oddechu, napijemy się i... Za nami przełęcz Szopka. Jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Pieninach. Ma 779 metrów wysokości i naturalnie oddziela masyw Trzech Koron od grzbietu Pienin czorsztyńskich. Dawniej nazywano ją Chwała Bogu, bo każdy, kto wdrapał się tu od strony wąwozu, dokładnie to mówił. I nic dziwnego. Przed nami ostatni odcinek szlaku. Technicznie łatwy, nie napotkamy trudności. Ścieżka prowadzi przez bukowy las, łagodnie pod górę. Po drodze można spotkać salamandry plamiste, a jeśli ma się szczęście, nawet pomórnika, ptaka, który gniazduje tylko w wysokich skałach. No i powiem szczerze, że szczyt już czuć, ale wciąż nie widać. Ale ładnie. Krzyś mówi, że to poczekalnia. Nie, to już jest ostatni przystanek pod wejściem na Turnię i tu... Po kilkunastu minutach marszu pojawia się rozdroże. Stąd zielonym można zejść w dół do Sromowców, ale my skręcamy w stronę Okrąglicy, najwyższej z 5 turni Trzech Koron. Te skalne baszty zbudowane są z twardego wapienia rogowcowego, skały, która powstawała na dnie dawnego oceanu. Dlatego, choć wokół porośnięte są lasem, same turnie są nagie i odporne na erozję. Na końcu ścieżki czekają metalowe schody, solidnie zamocowane w skale, prowadzą nas na platformę widokową zawieszoną ponad 500 metrów nad Doliną Dunajca. Przy dobrej pogodzie z tego miejsca widać Tatry, Gorce, Beskid Sądecki i Słowację. Ale nawet gdy widoczność nie dopisuje, samo uczucie stania nad pionową przepaścią robi ogromne wrażenie. No i schodzimy. Kochani, schodzimy z Trzech Koron. Idziemy w kierunku Zamkowego Wzgórza. Tak, zejście z Trzech Koron trwa przesympatycznie. Za polaną Kosarzyska szlak odbija w lewo i wyraźnie się zmienia. Wchodzi w las i zaczyna delikatnie trawersować zbocze Góry Zamkowej. To cichy, wąski odcinek, mniej popularny, ale bardzo klimatyczny. Ścieżka jest wąska, miejscami kamienista. Idziemy przez buczynę, a wokół czuć, że jesteśmy na obrzeżu głównego masywu. W kilku miejscach pojawiają się poręcze i wykute w skale stopnie. Teren robi się nieco bardziej surowy, choć wciąż łatwy technicznie. Końcowy fragment prowadzi skalną półką tuż nad północnym zboczem. Widoki przesłaniają drzewa, ale ścieżka sama w sobie jest wyjątkowo cicha i wolna od zgiełku popularnych Trzech Koron. Po kilkunastu minutach marszu docieramy na miejsce, bez tłumów, bez hałasu. Miejsce jakby było celowo ukryte. Znajdujemy się na zamku Pieniny. Jest to jeden z najwyższych, Najwyżej położonych zamków w Polsce. położonych zamków w Polsce. Zresztą tu możemy zobaczyć lubię zdjęcia. Trzy Korony to najwyższa Turnia i tu jesteśmy. To tutaj, pośród skał i lasu, znajdują się pozostałości jednego z najbardziej tajemniczych zamków w Polsce.
zamku Pieniny. Nie było tu baszt, dziedzińców ani murów miejskich. Była za to naturalna obronność, pionowe urwiska z 3 stron i cisza, która dziś jest dokładnie taka sama jak wtedy. Zamek powstał pod koniec XIII wieku, prawdopodobnie z inicjatywy świętej Kingi. Miał pełnić jedną funkcję – schronienia. To właśnie tutaj miały ukrywać się zakonnice ze Starego Sącza, gdy południową Polskę pustoszyły najazdy tatarskie. Według legendy, kiedy Tatarzy zbliżyli się do zamku, całą dolinę spowiła gęsta mgła. Nie widzieli nic i wycofali się, sądząc, że zamek zniknął. Dziś z murów zostały tylko fragmenty, ale ich układ pozwala wyobrazić sobie, jak wyglądała ta niewielka górska warownia. Tuż obok znajduje się grota świętej Kingi. Skalna wnęka z figurą, przy której modliły się uciekinierki. Przez pewien czas mieszkał tu pustelnik, który opiekował się tym miejscem i utrzymywał szlak. Zamek Pieniny nie był monumentalny, ale jego położenie i historia mają w sobie coś, co trudno oddać obrazem. To miejsce, które bardziej się czuje niż ogląda. Warto zboczyć tutaj z najczęściej uczęszczanego szlaku i doznać klimatu nieznanej historii naszego kraju. Kochani, zamek zwiedzony, w zasadzie tu jest tylko pozostałość mur. Resztki w zasadzie tego muru troszkę tam jest chyba odrestaurowane. Miejscowa z widoczkiem taka do przycupnięcia sobie na chwilę, można odpocząć. Tutaj zaraz po lewej stronie jest grota świętej Kingi. A tutaj jeszcze resztki tych starych murów, tam dalej nie można iść. Nie. Świetne jest to. Schody są takie dosyć stromowe, trzeba uważać. Jest, kochani, wracamy. Warto zejść z tego szlaku. Fajny kawałek historii można poznać. Szlak jest malowniczy. Kilka górek, kilka wzniosów. Pompka skoczy 2 razy na 130, ale jest gitara. No i przełęcz Koszarzyska z powrotem. Warto odbić, warto zobaczyć sobie tam piękny kawałek historii. Można iść dalej tam niebieskim, zejść do żółtego i zrobić sobie dłuższe podejście. No jednak tutaj żeśmy brali to i będziemy sobie lajtowo schodzić do Stromowców. 45 minut do Stromowców Niżnych. Mamy za sobą już 9 km. I schodzimy dalej z koron. Piękny jest ten zielony szlak na zejściu. Mimo że jakimiś takimi eksponowanymi przestrzeniami nie wiedzie, to wiedzie przez stary las. Docieramy do miejsca wyjścia. Schronisko czy korony. Można coś zjeść, można się napić, schłodzić. Będziemy coś zjeść teraz tradycyjnie, pokażę zejściu do szlaku. Cała pętelka to jest około 10 km, niecałe 10 km, trochę może ponad 9. Wychodzimy spod schroniska przez wąwóz szopczański i przychodzimy zielonym szlakiem do schroniska i w tej opcji ja bym Wam polecał, bo podejście zielonym szlakiem jest jednak moim zdaniem nieco bardziej strome i wymagające jak przejście przez wąwóz szopczański. Mimo że tam też jest dosyć stromo, ale idziemy trawersem, tak więc nabiera się dosyć szybko wysokości, a nie czuć tego zmęczenia. Generalnie bardzo polecamy, przepiękny szlak i z rana na zejściu już stała kolejka ludzi. Upał się zaczyna robić, poleżymy na plaży, odpoczniemy trochę i będziemy zmieniać miejsce pod wieczór chyba jeszcze dzisiaj. Do usłyszenia w następnym odcinku. Tu nie chodzi tylko o ładne miejsca. Chodzi o styl życia, wolność, własne tempo i to, że możesz obudzić się z takim widokiem, na jaki masz ochotę. Jeśli czujesz to tak samo, zostaw suba, daj lajka i wrzuć na kolejny odcinek.
Pokazujemy miejsca i szlaki z klimatem, dzikie spoty i miejsca, gdzie kamper naprawdę ma sens. Do zobaczenia na kolejnym postoju albo gdzieś na szlaku.